Po iluś 2 czy 3 dniach zjawia się ktoś i mówi, że ma nakaz odebrać nam siostrę Irenę. Zaczęliśmy płakać. Nie ma ratunku. Zabrał siostrę. Jednego Żyda zostawili sobie, Henryk Cukrowski. To był człowiek w wieku 30 lat, dobrze zbudowany, silny. Kazali temu Żydowi kopać, jak tak już okrutnie powiedzieć, nie grób, ale dół. Wykopał ten dół, żeby się te osoby zmieściły. I tych zmarłych, rozstrzelanych sam zwłóczył. Ciągnął, jak mu się dało, za ręce, wlókł i do tego dołu ich tak wrzucał. Jak mu pasowało, tak ich układał, żeby się tam jakoś zmieścili. Wszystkich. Kiedy pościągał, przykrył ziemią, tą ziemią tam, przykrył i tak równo z ziemią, no, taki nasypek, tylko mały. Wtedy pana Henka w kajdanki przyszli do nas do samochodu. Kazali nam wyjść z tego autobusu, mnie i Józkowi i tym bratu, którego trzymałem, zapłakanego, usmarkanego na ręce. Kazali nam wyjść. Któryś z tych Niemców mówi do mnie: opiekuj się tym dzieckiem, bratem, a tutaj przyjdzie sołtys i sołtys z wami się zaopiekuje. Przyjeżdża sołtys i mówi: ubierzcie się w co macie, musimy się stawić na gestapo chyba, czy jak tam powiedzieć. Na ulicę Kilińskiego, tam było główne gestapo. Tam się musicie stawić, ja was tam odwiozę. Zabrali mnie ze sobą, co my mieli, a cóż my mieli? Nic. Ten ubiór tylko na sobie i na to gestapo my się stawili tam. Ja z tym dzieckiem. Tam nas zaczęli przesłuchiwać. Niemcy wojskowi. Przesłuchiwali nas, każdego oddzielnie, tam w innym pokoju. Trwało to dość długo też. Godzinę, 2 może. Po tym przesłuchaniu znowu całą tą, jak to się mówi, piątkę nas zaprowadzili do dużego baraku. Nie było tam żadnego krzesła, ani stołu, tylko podłoga. Podłoga wybudowana w kształcie, przepraszam, ale tak przerwę, w kształcie takim, że kazali nam się tu na podwyższeniu kładziecie głowy, jeden przy drugim, z drugiej strony tak samo. To była nasza, jak to powiedzieć, poduszka, to podwyższenie. I tak my się układali jeden przy drugim. Ja ze swoją rodziną, ludzie inni z łapanki, ilu tam było, i tak żeśmy przespali nockę. Rano pobudka. Krzyczą: pobudka, pobudka, wstawać. Tak. Ustawić się przed barakiem, czy przed budynkiem. Ustawić się w rzędy. Ustawiliśmy się. Teraz się rozbierzecie się wszyscy do naga. Tak. Ubrania swoje każdy powiąże mocno. Czym ma? Jak nie ma sznurka, niech wiąże nogawkami czy rękawem i na kupę. Tam w to miejsce wszyscy na kupę. I buty tak samo powiązać wszystkie mocno i na kupę. A my nago do łaźni. Kobiety, nie kobiety,
wszystko razem, tak. W łaźni puścili trochę ciepłej wody, prysznic do góry. Ilu nas tam mogło być? Nie przesadzam, ale mogło nas tam być i 100. Puścili tej ciepłej wody, a później zimną, ale nie było się gdzie schować. Nie było gdzie, bo wszędzie ta woda leci. Tak. Trzeba było przetrzymać to mycie. Tak. Po myciu wychodzić na plac i teraz szuka każdy, zaznaczył, każdy swoje ubranie szuka. Jakoś cudem, że my to odnaleźli. Mimo my, dzieci, taka piątka temu, gdzie Piotrowi trzeba było też odszukać, odnaleźli. Ubraliśmy się, jak żeśmy się ubrali wszyscy, maszerujemy na stację. To 5, powiedzmy, osób, 5 rzędów, szedł jeden Niemiec z karabinem, żeby nikt z rzędu nie uciekł już. Tak nas doprowadzili na stację kolejową, towarową. Tam stały wagony towarowe. Tymi wagonami zamkli te wagony szczelnie. Nie było gdzie się oprzeć, tylko jedynie o ścianę. Ktoś chciał, to o ścianę. Inny jakoś tam trochę mógł usiąść. Tak my dojechali w tych wagonach do Katowic. W tym Katowicach już była podział, bo to był pociąg cały. Te wagony były dołączone do pociągu, który był już, jak to mówią, skierowany w kierunku Niemiec, długi pociąg, ile tam wagonów mogło być, 30, 40. My dojechali do Katowic. W tych Katowicach rozbiórka. Wtedy nas, tą piątkę, ktoś z cywili, jakiś starszy człowiek, zabrał nas i dowiózł nas już jakoś też jeszcze pociągiem, chyba z przesiadką. Taki transport dowiózł nas do miejscowości Gulał. Tam nas dostarczył do tak zwanego majątku. Majątek to po naszemu dwór. Inspektor tego dworu już mnie tam zaczął przymierzać do siebie na pracownika. Tak, no byłem najstarszy, miałem 14 ukończone. Po iluś 2 czy 3 dniach zjawia się ktoś z cywila i mówi, że ma nakaz odebrać nam siostrę Irenę. Zabieram ją do swojego gospodarstwa na wychowanie dzieci. Trudno, zaczęliśmy płakać, nie ma ratunku. Zabrał siostrę, tak. Została jeszcze siostra Jasia i reszta. No po następne 2 dni chyba, to już byłby 4. czy 5. dzień, przyjeżdża rodzina, która utraciła córkę w czasie jakiegoś tam nawet szykowania się do ślubu. Tak, bardzo rozpaczali. I mówi, ja zabieram, mówi, to dziecko do siebie na wychowanie. Tak. Nie ma ratunku. Zabrała. Tak. Zostało nas 3. Praca była ciężka. Była zima i lato, nie było jak przerwy. Ja miał szczęście, że się dostałem na ten pojazd konny. To była już lżejsza praca. Ale miałem tak samo bryczki, duże bryczki z obudową, całą obudową oszklone i bryczka ze składanym dachem. Kiedy pan inspektor zażądał i pogoda odpowiadała,
to się jeździło tymi bryczkami dużymi. Pamiętam, jechaliśmy raz wieczorem do starostwa, tak było zwane. Przy tym majątku było jedno starostwo, które zarządzało tymi majątkami. A ogólnie było tych majątków kilka, gdzie nazywał się właściciel graf. Pan inspektor mu zawiózł warzywa. Tak, zawiózł mu warzywa, różne warzywa. I tam zostaliśmy na kolacji. No, oni sobie siedli do kolacji. Mnie tam posadzili w kuchni. W kuchni mi posadzili i ta gosposia mi tam dała jedzenie i siedziałem i czekałem, aż się państwo ugości. Wsiadamy do bryki z powrotem i o światłach takich dwóch przybranych ze świeczek ich powoziłem, to było chyba z 5 kilometrów. Tak, przywiozłem pana inspektora do domu. Marzec czy kwiecień, wyzwolenie przez wojska radzieckie. Już słychać strzały bardzo blisko. Tak, bardzo blisko. Już ustawiony szereg armat, wykierowane wszystkie na to miasteczko Grodkał. Z mojej wioski, z tyłu wioski, te armaty wycelowane na to miasteczko, wszystkie. No, strzały oddane, ileś tam tych strzałów oddali i rusza wojsko pojedynczo na zdobycie tego miasteczka. Zdobyli bez większych trudów. Co najgorsze było, że na drugi dzień już z rana dobierają się do kobiet, do Polek, tak. Bo tu są Polki, Niemców tam prawie tak nie było. Jedną tam chcieli, tą taką, jak zaznaczyłem, Marusia, taka tęga kobieta, panienka, jak się złapała kuchni węglowej, no kuchnia, gdzie się gotowało, tej poręczy takiej, bo to taka obręcz była koło kuchni, wyrwali ją z tą kuchnią, zabrali. Jak ją tam gwałcili, nie wiem, nie powiem. Druga z Polek też ją złapali i gdzieś tam ciągnęli, ale szybko się ten mąż jej zorientował i szukał starszyzny, starszego stopniem. Znalazł i mówi mu tak i tak, tak i tak. Ten zrozumiał i szybko z nim poleciał za tą kobietą, z tym mężem. I 2 żołnierzy sobie wziął. Ten starszyna wziął i zabrali tego żołnierza. Nie zgwałcił tej kobiety, nie zdążył. Zabrali tego żołnierza i zaraz mu tam trochę zrobili lanie, zabrali. Co dalej z nim było, to nie wiem. A my się teraz zastanawiamy, jak wrócić do domu. Nie ma tu już co robić, tak. Jak najszybciej wrócić do domu. Mieliśmy taką bańkę, ten wujek miał zrobioną taką bańkę takiego z buraków cukrowych, taki a la miód. To miało iść na przerób spirytusu, ale nie zdążyliśmy. To było takie pół na pół spirytus, nie przerobiony jeszcze całkowicie, ale taka kiszonka była. Zabrali ten, uwiązali bańkę, taką 20 chyba litrową przy tym wozie, bo ten wóz był obładowany. 7 osób, każdy coś miał. Tak, zabrał. I jedziemy. Po drodze nas zatrzymywali Rosjanie. To my z tej bańki tego robionego niby przez nas spirytusu, to mu tam buteleczkę odlał i podał. Już te Rusy nas puścili. Jedźcie dalej, jedźcie. Przyjechaliśmy gdzieś pod Opole bodajże i przeprawa przez Odrę. Nie ma mostu. Tak. Wojsko się przeprawia mostem pontonowym, ale bardzo wąski ten most. To jest dla jednego kierunku. Tak, wojsko się przeprawia, a my czekamy. Nie chcą nas wziąć. Weszli na sposób i znowuż tą butelkę nalali i podali tam. Dobra, zatrzymuje wojsko, teraz wy przejeżdżacie, bo my w odwrotnym kierunku jechali.
I tak żeśmy przyjechali przez most za tą butelkę tego spirytusu sztucznego.